czasie wojny no, było dużo ludzi, dużo osób, różnych osób. No, trzeba było ich wyżywić. Trzeba było każdemu jakieś lokum znaleźć do spania, do nauki. Także mama, no i poza tym no, dzieci pomimo wszystko, tak samo się trzeba było w jakiś sposób tam zająć. Także, no, a w czasie wojny jeszcze przyszła dodatkowa rzecz, wysyłanie paczek do obozów, do różnych obozów, do oflagów. I to było, tak jak ja przypominam sobie, to było bardzo, no z tym było bardzo dużo zajęcia, bo przede wszystkim to trzeba było przygotować. Niektóre wędliny to trzeba było odpowiednio zwędzić. Dużo na przykład owoce to trzeba było suszyć owoce. I to się wysyłało tych paczek, ja nie wiem, to miesięcznie bardzo dużo. I to paczki mogły mieć do 5 kg. Z tym, że tak, bo to było do flagów różnych, między innymi do Woldenbergu. Tam taki mam taty z tego pierwszego małżeństwa był Stanisław Jabłoński, to między innymi do niego się wysyłało, ale dużo osób. Poza tym mało tego, że do flagów, to dużo osób dostawało różne pomocy w GG tak zwanym, którzy byli w trudnych warunkach życiowych. Bo ja tutaj mam jeszcze kilkadziesiąt takich kartek z wysyłką do różnych obozów, potwierdzenie wysyłki do różnych obozów, ale też różne podziękowania od różnych osób, że dostały a to pieniądze, a to żywność, a to coś tam. Także rodzice jak mogli, to pomagali. Poza tym też trzeba było mieć dużo przygotowani być na to, że bandyci przyjdą i sobie zażądają jedzenia. No to trzeba było im też dać na bieżąco. Przychodzili na przykład jacyś Rosjanie. Poza tym była sprawa, że w Ciuślicach rządca przechowywał Żydów. Ale to się zaczęło od tego, że Działoszyce to była najbliższa, taka większa miejscowość, w której chyba 95% to byli Żydzi przed wojną. No ale w czasie wojny tam się głód straszny tego, bo jeszcze z Łodzi przywieźli Żydów. No i tam w końcu getto założyli. Ale przed tym gettem, getto założyli, no to tam była ta bieda i nie mieli z czego jeść. Mój brat Michał, jeżdżąc do Działoszyc, a tam często miał no, wszystkie zakupy, wszystko się robiło, zresztą to przeważnie u Żydów, zawoził takiemu Żydowi, który się nazywał Kaczka. On przyjeżdżał do Turlawca, bo on on handlował zbożem, ale to musiało być to zboże, to specjalnie on tam, tego, żeby to było, nie mogło zmoknąć, no różne tam, to były te, no niemniej Michał woził prowiant temu Żydowi wtedy przed to. No i kiedyś, za którymś tam razem został poproszony o kwiaty na ślub syna. Wobec tego, jak następny raz był, zawiózł te kwiaty, no i wtedy tego Kaczkę ostatni raz widział, dlatego, bo getto Niemcy wykończyli u Żydów. I już się skończyło z Kaczką, ale ten syn Kaczki dostał się on był policjantem żydowskim. To jakaś policja żydowska, coś takiego było. I on dostał się do obozu w Płaszowie pod Krakowem. Tam musiała być jakiś taki...
obóz. No i jemu wysłane były podobno 2 paczki, 3 wróciła już. Czyli jego też widocznie wykończyli. Ale to, co zaczęłam mówić, że w Ciuślicach rządca przechowywał 2 Żydów. Oni przed zlikwidowaniem getta uciekli. I dużo zresztą podobno Żydów uciekło i oni się tam po lasach gdzieś tam tego, no to Niemcy ich wyłapali. Ale tutaj byli tych 2 braci. To byli 2 braci, nazwiska to nie pamiętaliśmy. Niemniej oni nocami przychodzili do taty, prosząc o żywność, o pieniądze, bo prawdopodobnie tamten się upominał o jakieś jeszcze dodatkowe pieniądze. No i bezpośrednio po wojnie, jeszcze póki byliśmy, oni przybiegli do Turnawca. Ja ich nie pamiętam, ale to z tego, co mówili, że brudni, wychudzeni i dziękowali, a z drugiej strony chcieli pokazać, że oni przeżyli.